Jesteś kotem autostopowiczem. Więc jestem właśnie pod Bergen w Norwegii i generalnie jestem właśnie z moją dobrą koleżanką Wiktorią na takim tripie autostopowym przez Norwegię i dzisiaj już jest drugi dzień naszej podróży i jestem naprawdę niesamowicie zaskoczona. Byłam wcześniej w Norwegii 5 razy, ale po prostu takich widoków jeszcze nie widziałam, bo zawsze były to okolice Oslo, a teraz jesteśmy bardziej na zachodniej części kraju i po prostu jest niesamowicie. Na dodatek spotykamy same super osoby jak na razie. Wczoraj pierwszego dnia jechaliśmy z lotniska Oslo Torp do Drammen, a potem jeszcze do Hønefoss, jakoś tak, gdzie właśnie spałyśmy. Jechałyśmy wczoraj z 4 osobami, najpierw z pastorem, później z studentką, potem jechałyśmy jeszcze z panem elektrykiem, a na końcu jechałyśmy z panią ochroniarz, także miałyśmy prywatną ochronę, że tak powiem. I miałyśmy problem, gdzie się rozbić z namiotem. Generalnie w Norwegii jest takie prawo, że 150 metrów od zabudowania można się rozkładać z namiotem gdziekolwiek się chce, ale nie mogłyśmy znaleźć nawet dobrego miejsca, nawet biorąc pod uwagę tak niskie wymagania, jeśli chodzi o prawo. Więc zapytałyśmy się jednej pani, czy możemy się rozłożyć naprzeciwko jej domu. Powiedziała, że za domem jest plac zabaw, gdzie możemy się rozłożyć i tam właśnie spędziłyśmy naszą pierwszą noc. A dzisiaj wstałyśmy dosyć późno i zaczęłyśmy łapać stopa gdzieś dopiero przed 11 i byliśmy zaskoczone, jak szybko udało się kogoś złapać. W jakieś 10-15 minut udało nam się złapać super ludzi, kuzynostwo i jechali aż do samego Bergen, gdzie chciałyśmy się dostać z Hønefoss, to jest około niecałe 500 km, także dosyć dużo, a oni właśnie jechali aż do Bergen, także cudownie. W ogóle byli niesamowicie mili. Po drodze jeszcze pokazali nam wodospady, które pewnie widzieliście klip stamtąd przed chwilą. Potem jeszcze pojechaliśmy z nimi na ich domek letniskowy w Voss, gdzie zrobili dla nas obiad, także w ogóle super. I Voss to jest miejscowość, gdzie niedaleko czerpią wodę Voss, którą pewnie wszyscy kojarzycie z tych pięknych butelek. I potem pojechaliśmy do ich mieszkania i pozwolili nam wziąć prysznic u nich w domu, bo niestety nie miałyśmy się gdzie umyć ani wczoraj, ani dzisiaj rano. Na stacji paliw nie było akurat miejsca, żeby nie było po prostu prysznica. Także mega super, że mogliśmy się u nich umyć. No i teraz na koniec pomogli nam znaleźć miejsce na nocleg i wylądowałyśmy w naprawdę przepięknym miejscu z pięknym widokiem na Bergen. Pięknie. I teraz już będę się starała więcej vlogować, więcej nagrywać. Mam nadzieję, że dam radę, ponieważ planujemy wejść na Trolltunga, o którym więcej pewnie opowiem Wam, jak już tam będziemy. O ile będziemy. Mam nadzieję, że będziemy. Także dzisiaj już w sumie zaraz idziemy spać. Dzień trzeci, rano. Właśnie wstałyśmy i dzisiaj będziemy się starać dotrzeć do centrum Bergen, bo chcemy iść do jednego muzeum i ogólnie sobie zobaczyć to miasto i pewnie wyglądam teraz okropnie, ale dopiero wstałam. I po prostu miejsce, w którym mamy namiot, jest niesamowite.
Halo. Stacja w Arnie. Hej, więc dzisiaj byliśmy w centrum Bergen i trudno było nam się później wydostać na trasę stamtąd, ponieważ nikt nie chciał nas brać, ale stwierdziliśmy potem, jak zaczęło padać, że pojedziemy pociągiem do miejscowości Arna i z tej miejscowości udało nam się bardzo szybko złapać panią, która jechała do tej miejscowości i nie mam pojęcia, jak ona się nazywa i nie wiem w ogóle, gdzie jesteśmy i łapiemy stopa do Voss. Wstydzisz się mnie? Nie. To samochód. I na razie nam się nie udaje, bo nic nie jedzie. Wszystko jedzie w przeciwnym kierunku, ale mamy mini wodospad. I jest takie cudowne powietrze. Jesteśmy już w Voss. That's good. Jest właśnie dzień czwarty, obudziłyśmy się, jest jeszcze przed 8 i jest dosyć zimno. I nie pokażę wam mojej twarzy, bo wyglądam już tragicznie i zdecydowanie potrzebuję prysznica, którego będziemy gdzieś tutaj szukać, na jakiejś stacji czy coś. I śpimy po prostu w przepięknym miejscu. Udało nam się wczoraj dostać z Arny do Voss. Jechałyśmy z 2 osobami, najpierw z jedną panią kawałek i potem już do Voss z jednym panem. I jesteśmy w Voss i jest po prostu pięknie. Znowu mamy nasz namiot w pięknym miejscu. Nad wodą, także jest bardzo ładnie. W ogóle woda tutaj jest niesamowicie czysta. Zobaczcie, tu wszystko widać pod spodem. Niesamowite. Jest po prostu przepięknie. Chciałyśmy się rozłożyć na plaży, ale jak widać tutaj są wszędzie kamienie. I też tam dalej jest kemping i generalnie w tym prawie norweskim, które tak mówi o tym, że człowiek jest częścią natury i można się wszędzie rozkładać z namiotem, by było 150 metrów od najbliższego zabudowania. Jest też coś takiego, że źle się widzi to, kiedy ktoś rozkłada swój namiot w pobliżu jakiegoś kempingu płatnego. Dlatego zdecydowałyśmy się rozłożyć tam. I był to dobry wybór, tak myślę. Bardzo dobrze mi się dzisiaj spało, chyba najlepiej z wszystkich nocy, ale to głównie pewnie dlatego, że bardzo się już zmęczyłam, bo wczoraj przyszłyśmy ponad 20 km pieszo. Bo z miejsca, w którym miałyśmy namiot, zaczęłyśmy iść pieszo. Chciałyśmy złapać stopa do centrum Bergen, bo miałyśmy z naszego miejsca ponad 7 km. Ale jakoś tak wyszło, że poszłyśmy pieszo całą trasę. I później po Bergen też wszędzie chodziłyśmy pieszo, także ponad 20 km wczoraj zrobiłyśmy na nogach. Więc jak widać jest naprawdę niesamowicie pięknie. I pewnie trochę się trzęsie obraz, dlatego że trzęsą mi się ręce. Jest tutaj dosyć zimno, tym bardziej, że jest właśnie jeszcze ranek. Dzisiaj będziemy próbowały dostać się do Oddy, a najlepiej już pod samo wejście na Trolltunga. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I jutro wtedy już byśmy z rana wchodziły na Trolltungę. Także do zobaczenia dalej. Właśnie zaczynamy hike na Trolltunga i wejdziemy sobie na górę tą drogą. Tam będziemy spać i potem jutro rano będziemy szły dalej. Wiktoria jest wielbłądem trochę. Jestem. I to wszystko przez moje kolana. Proper obuwie. Super obuwie. Wow. Im wyżej, tym piękniej. Generalnie prawdopodobnie nic już nie widać,
Ale tutaj mamy nasz namiot, a tam są góry. Czekamy w kolejce do zdjęcia. A mi się nogi trzęsą. Na Trolltunga najlepiej przyjść wcześnie rano, bo jak widać z minuty na minutę kolejka rośnie i to w błyskawicznym tempie i teraz jest po prostu ogromna, więc mega się cieszymy, że przyszłyśmy wcześniej. Po hajku na Trolltunga i powrocie stamtąd pojechałyśmy stopem do głównej drogi, a później w kierunku Voss i najpierw jechałyśmy z 2 Estończykami, a później z jednym panem Norwegiem i wszyscy są super mili i ja aż w to po prostu nie wierzę. I nawet chyba jeszcze nie ma 20 i już jesteśmy w Voss. Całe 2 godziny. Tak. Więc jest po prostu super i idziemy w ładne miejsce, które pan nam polecił. Mamy nadzieję, że jest ładne. Gdzie możemy rozłożyć namiot. I mam nadzieję, że będzie ładnie. Jak przeżyć jeżdżąc stopem po Norwegii bez pieniędzy? Które miejsce wybrałaś? To? W tych kwiatach? Okej. O. Chyba, że Dali na plaży tam, właśnie. no. I możemy zacząć tam. Ale ładnie. Właśnie się już rozstawiłyśmy z naszym namiotem. I jesteśmy teraz w takim miejscu, dlatego że Wiktoria zobaczyła, że jest tutaj namiot i ognisko. I dlatego postanowiłyśmy rozłożyć się obok, aby nie spać tak zupełnie same, bo planowałyśmy początkowo spanie w innym trochę miejscu. Jesteśmy dzisiaj bardzo zmęczone po chodzeniu po Trolltunga, ale szczerze mówiąc, tutaj podczas tego wyjazdu mam coś takiego, że rano jestem po prostu padnięta jakoś do połowy dnia, a nawet jeszcze dłużej, dopiero gdzieś tak około 18-19 odżywam i zaczynam czuć się dobrze. Nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane. Ale jakieś, nie wiem, strasznie jest tutaj przyjemne powietrze. Jest już tak raczej jesiennie. Wszędzie jest takie czyste powietrze. Wczoraj w tych górach po prostu magia. Tak to wygląda. Jezioro, które wcześniej widzieliście z drugiej strony. Tutaj prezentuje się tak. Jutro będziemy musiały poszukać jakiegoś prysznica, dlatego że używałyśmy prysznica wczoraj w informacji turystycznej, gdzie prysznic kosztuje 30 koron, to było w Oddzie, w takim mieście wypadowym na wspinaczkę na Trolltungę. I dzisiaj po tej wspinaczce, po tym łażeniu po górach potrzebujemy znowu prysznica. Bo było to niesamowicie męczące i naprawdę można się spocić podczas takiego hajku. Więc jutro będziemy szukać gdzieś prysznica. Do tej wody niestety nie wejdziemy. Mimo że jest niesamowicie czysta i z chęcią bym się tutaj umyła, to nawet mam strój kąpielowy, to niestety jest jej temperatura to jest około 5 stopni. I myślę, że kąpanie w tej wodzie nie należałoby do najprzyjemniejszych rzeczy. Także idziemy zaraz pewnie już siedzieć, spać. Pewnie coś jeszcze zjemy przed pójściem spać. I
jutro spróbujemy pojechać do Oslo. Okej, więc właśnie uświadomiłam sobie, że w tym vlogu będzie okropna przerwa czasowa od soboty wieczorem do teraz. Teraz jest poniedziałek i jesteśmy właśnie w Oslo, więc z Wos wyjechałyśmy w kierunku Oslo. Z Oslo pojechałyśmy do Szarsborga, gdzie mieszka moja ciocia. Tam mogłyśmy się wreszcie umyć i wyspać i dzisiaj i zjeść. I dzisiaj pojechałyśmy do Oslo, bo moja ciocia jest w pracy, oczywiście też na stopa. Więc teraz jesteśmy w Oslo i w sumie idziemy do parku. I byliśmy w Lash for Life. Nie chodźmy na muzeum. Tak, bo poniżej 18 lat, niektóre są za darmo, więc ja bym jeszcze się łapała, mam urodziny 10 września, za kilka dni, ale niestety Wiktoria nie. Fuck my life. No. Także to tyle i pewnie zaraz zobaczycie jakieś wytyczki z Oslo. Policja na konia. Jak tutaj byłam zimą, to było więcej żołnierzy, teraz jest tylko jeden. Co się stało z drugim?